Oto jeden z najbardziej spektakularnych przykładów Doliny Przełomowej w całych Sudetach. Rzeka Pełcznica wydostaje się z Pogórza Wałbrzyskiego, pokonując opór skał. Naszą podróż przez ten niezwykły krajobraz wyznacza ścieżka Hochbergów. To historyczny trakt, wijący się przez serce Doliny Pełcznicy, u stóp majestatycznego Zamku Książ. Z góry widać wyraźnie, jak Pełcznica, pokonując opór skał, stworzyła przełomową dolinę. Ściany wąwozu, miejscami niemal pionowe, wznoszą się na wysokość do 80 metrów. To efekt tysięcy lat nieustannej erozji, rzeźbienia w twardych, paleozoicznych skałach, zlepieńcach, szarogłazach i łupkach, które budują ten fragment Sudetów. Bohaterką tego miejsca jest Pełcznica. Jej wody, choć dzisiaj noszą ślady dawnej działalności górniczej regionu wałbrzyskiego, stąd rdzawy kolor osadów, nieustannie kształtują dno doliny. Ścieżka Hochbergów często prowadzi tuż nad jej brzegiem, pozwalając obserwować pracę rzeki. Nazwa trasy turystycznej Ścieżka Hochbergów odnosi się do rodu szlacheckiego, który przez ponad 4 stulecia władał Zamkiem Książ. Pod koniec XVIII wieku z inicjatywy Hansa Heinricha VI von Hochberga i jego małżonki, księżnej Anny Emilii, rozpoczęto przekształcanie fragmentów dzikiego wąwozu w sentymentalny park krajobrazowy. Powstawały tu elementy małej architektury, takie jak chatka szwajcarska czy przystań gondoli, inspirowane europejskimi prądami romantyzmu. Wędrując ścieżką, mijamy miejsca niosące echa dawnych wydarzeń. Jednym z nich był Łabędzi Staw, niewielkie, sztucznie utworzone jeziorko z wysepką. To tam znajdował się pomnik-grobowiec poświęcony pamięci 2 przedwcześnie zmarłych synów Hansa Heinricha VI i Anny Emilii Hochberg. Choć staw wysechł, a pomnik uległ zniszczeniu, historia tego miejsca wciąż porusza. Kulminacyjnym punktem na historycznej trasie są ruiny Starego Książa. Wzniesione pod koniec XVIII wieku przez Christiana Wilhelma Tischbeina na zlecenie Hochbergów, powstały na bazie autentycznych pozostałości średniowiecznego Zamku Piastowskiego, który strzegł tej doliny już od XIII wieku. Romantyczna budowla pełniąca funkcję miejsca spotkań i rodowego muzeum spłonęła po II wojnie światowej. Dziś jej potężne mury wciąż dominują nad wąwozem. Przemierzanie ścieżki Hochbergów to ciągłe pokonywanie naturalnych przeszkód. Liczne drewniane kładki, mostki i schody pozwalają bezpiecznie eksplorować najciekawsze zakątki wąwozu. Szczególnie poza sezonem wegetacyjnym, gdy nagie konary drzew odsłaniają pełną perspektywę, trasa w całej okazałości demonstruje swoją skalę i wyzwania, jakie stawia przed wędrowcami. Fragmentem szlaku, który szczególnie zapada w pamięć, są tak zwane diabelskie mostki. To seria drewnianych kładek i pomostów, umożliwiających przejście wzdłuż stromych ścian skalnych wąwozu. Nazwa odnosi się do trudno dostępnych miejsc. W oryginalnym przebiegu trasy znajduje się również tunel wykuty w litej skale, świadczący o inżynierskim kunszcie dawnych budowniczych szlaków. Ta infrastruktura to świadectwo pomysłowości dawnych twórców szlaków, ale i współczesnych starań o jej utrzymanie. Malowniczy wąwóz był również świadkiem znacznie mroczniejszych czasów. Podczas II wojny światowej w ramach prac przy projekcie Riese funkcjonował tu podobóz pracy A.L. Fürstenstein, filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Więźniowie byli zmuszani do katorżniczej pracy przy adaptacji Zamku Książ i drążeniu podziemnych tuneli. Pozostałości obozowych baraków, wciąż widoczne w lesie,
są niemym świadectwem tamtych tragicznych wydarzeń. Planując wędrówkę ścieżką Hochbergów, warto mieć na uwadze aktualne warunki na szlaku. Kilka lat temu wezbrane wody Pełcznicy podmyły fragment oryginalnej trasy biegnącej skalną półką tuż nad rzeką. Z tego powodu ten odcinek ścieżki Hochbergów jest czasowo niedostępny. Istnieje jednak nieoficjalne obejście prowadzące czerwonym szlakiem przez ruiny Starego Książa. Jest to trasa równie malownicza, oferująca dodatkowe możliwości odkryć. Ta alternatywna droga pozwala dotknąć jeszcze starszej historii tych ziem. W niedalekiej odległości od romantycznych ruin Starego Książa czerwony szlak prowadzi w pobliżu pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska, którego początki datuje się na IX wiek. Prowadząc dalej, szlak obejściowy trawersuje strome, urwiste zbocze góry. Z tej perspektywy roztaczają się również imponujące widoki, w tym na potężną bryłę Zamku Książ, dumnie wznoszącą się na przeciwległym wzgórzu.